W dzisiejszym odcinku objaśnię Wam funkcję urządzenia Golden Mask 5 Plus, co jest w menu, jak wygląda zawartość tego menu, jak można pewne rzeczy ustawiać. Dodatkowo ten odcinek jest realizowany później, po wyjściu terenowym, to będzie odwrotnie wszystko wyemitowane. Natomiast dzięki temu zrozumiałem, jak działają pewne funkcje, bo nie ukrywam, że producent nazwał je dość dziwnie. Natomiast wiem, jak już są połączone i wiem, jakie są mniej więcej między nimi zależności. Postaram się od razu przy objaśnieniu tych funkcji, które macie w instrukcji rozpisane, powiedzieć Wam po prostu, jaki to ma wpływ na to, co się dzieje w terenie, jak to ma wpływ na głębokość, na prędkość odświeżania i dyskryminację. Zapraszam do oglądania tego odcinka. Urządzenie uruchamiamy przez dłuższe przytrzymanie przycisku włącznika. Pojawia się ekran startowy, urządzenie się bootuje, ładuje się cały system. I teraz zaczniemy od rzeczy najprostszych, które warto wiedzieć od razu na samym początku. Pokaże się ekran startowy, ono się jeszcze resetuje. Jeśli naciśniemy na krótko przycisk włącznika, to teraz możemy sobie regulować za pomocą tych strzałek kontrast przez 10 sekund. To jest ciemniej, jaśniej i tyle. Krótkie też naciśnięcie bez regulacji spowoduje, że po powrocie do ekranu startowego uruchomi się podświetlenie. Będzie nam łatwiej. Wskaźnik poziomu baterii, oświetlenia, dyskryminacja, to wszystko było na początku gdzieś tam zapowiadane i tyle. Funkcje są ciekawe, natomiast są ciekawe w tym znaczeniu, że są na ekranie bezpośrednio. Natomiast przejdźmy dalej do wszystkich przycisków po kolei. Tu mamy włącznik, który zmienia nam w tym momencie częstotliwość pracy i możemy sobie tą częstotliwość albo 8 kHz, albo 18 wybrać. Po wybraniu przyciskiem Enter wybieramy sobie offset, czyli przesunięcie po prostu, z jakim ma pracować to urządzenie. Jeśli się gryzą, jeśli są dwa podobne urządzenia, to można sobie za pomocą tego offsetu to przesunąć. To jest proste, wybieramy Enter. Każde wciśnięcie przycisku Enter powoduje też resetowanie urządzenia. Banalne, wszystko proste pod palcem. Kolejny przycisk, dyskryminacja. Możemy sobie wybrać dyskryminację, jeśli chodzi o dyskryminację na głębokość i wchodzimy w menu. I tutaj mniejsza wartość to jest bliżej cewki, większa wartość dalej od cewki. Ja przyznam się szczerze, dyskryminacji głębokościowej jeszcze nie ćwiczyłem, więc ciężko jest mi w tym momencie stwierdzić, jak ona będzie działała. Używam dyskryminacji tradycyjnej i w tym wypadku mamy do wyboru albo tryb dwutonowy, albo all metal, albo 1 ton. Wybieram tryb dwutonowy. OK, on potwierdza tutaj na ekranie. Super sprawą jest szybka regulacja dyskryminacji. Zobaczcie, w tym momencie trzymając plus albo minus możemy sobie liniowo tą dyskryminację ustawiać. Tak jakbyśmy kręcili pokrętłem. To jest wygodne, szybkie. W każdym ustawieniu zaleca się wcisnąć przycisk Enter, trzymając cewkę 50 cm nad ziemią, dokonać resetu. Teraz tak, GB, no to jest wiadomo, kalibracja do gruntu. Może być automatyczna, wtedy pompujemy cewką. Może być ręczna i możemy sobie wybrać w tym momencie wartość, która nas satysfakcjonuje ręcznie. Prosto zrobione, wszystko naprawdę intuicyjnie. Nie ma tutaj żadnej w tym filozofii niesamowitej i tyle. Kolejny przycisk przejdziemy wcześniej, to jest głośność, bo najciekawszy jest pod tym przyciskiem z 3 literami, czyli tak zwanym przyciskiem Power, ale przejdźmy sobie do trybu audio. Tu mamy do wyboru dwie proste zakładki, albo głośność, albo tony. Głośność, no to wiadomo, na logikę możemy wybierać sobie głośność. To jest nic, co wymaga jakiegokolwiek tłumaczenia. Natomiast w przypadku tonów już jest o tyle ciekawie, że możemy dla rzeczy nieżelaznych i rzeczy żelaznych, czy dla all metalu zdefiniować sobie po prostu za pomocą tutaj tych wartości, jakie mają być to tony, jaka ma być wartość sygnalizacji. Jak ktoś lubi niższy, wyższy ton, można sobie to wszystko doregulować. Fajnie, że producent to zostawił, to jest jakaś kosmetyka, która działa. No i teraz zaczyna się najciekawsza rzecz w całym urządzeniu, przycisk Power. Mamy 3 zakładki, Gain, Threshold i Power Box. Ja zacznę od Gainu. To jest najciekawsze, ja już to przetestowałem w terenie. Mianowicie mamy 3 wartości, 0, 1 i 2. I tu zaczynają się całe schody i tu jest cała esencja, która nie jest dokładnie opisana niestety w instrukcji. 0 to jest taka wartość, przy której urządzenie jest bardzo szybkie, ale nie jest głębokie. 1 to jest pośrednia wartość, 2 to jest taka wartość, przy której urządzenie będzie bardzo głębokie, ale niezbyt szybkie. Coś jak reactivity, reaktywność w Deusie.
I to jest jeden właśnie z filtrów. Tak naprawdę podejrzewam, że to jest filtr gruntowy, który po prostu ma różne 3 wartości. Przy zerze możemy szybko przemiatać i będzie świetnie separował. Przy jedynce jest to taki tryb średni, że jest i prędkość, i głębokość gdzieś pogodzona. Na dwójce niestety mamy największą głębokość, ale musimy zdecydowanie wolniej pracować. Także polecam, jak nie wiemy, to wartość albo 0, albo 1 na początek. W przypadku, gdzie jest czysto bardzo, używamy wyższych wartości, żeby sięgnąć głębiej. Dobrze. Threshold. I teraz tak, threshold, nie wiem dlaczego producent nazwał to thresholdem, to jest w ogóle ciężkie do określenia, bo to z thresholdem niewiele ma wspólnego. Zalecana wartość przez producenta to jest 25. Podejrzewam, że to jest z kolei odpowiednik silencera, czyli tłumika dźwięku, wyciszacza, takiego jak w Deusie. Po prostu jest to cyfrowa obróbka sygnału i przy niższych wartościach wszystkie wysokie sygnały zostają obcinane, czyli przetwornik cały czas pracuje, wygładza to audio. Jak wygładza, to powoduje to obciążenie przetwornika. On jest wolniejszy, wolniej przetwarza sygnał, bo musi go cyfrowo cały czas obrabiać. Wszystkie piki, trzaski musi wycinać i będzie też płytszy. Zalecane, jeśli jest cicho na polu, 25 i jeśli zaczynają się śmieci, próbować delikatnie po jednym schodzić i obserwować, jaka to jest różnica. Chłopaki na forum Poszukiwaczy Skarbów mówią, że to jest też jakby gradacja wielkościowa obiektów. Niektórzy chodzą z ustawieniami 15, ja chodziłem na 15. Może się okazać, że to ustawienie na 15 powoduje, że urządzenie jest bardzo wolne, bo bardzo oczyszcza sygnały, filtruje. Próbować na 25, jeśli się tylko da. No i teraz mamy Powerbox. I to jest jakby też wszystko na zasadzie czarów. Oczywiście jest tu podana częstotliwość, która jest wybrana z tej zakładki, z tej strony. Mamy low i high. Większość ludzi będzie mogła spokojnie chodzić na gainie typu 0,1 i na low. I to w zupełności wystarcza. Ten wykrywacz naprawdę jest też dość głęboki na tych ustawieniach. Natomiast jeśli wybierzemy opcję high, to mamy o 20%, tak deklaruje producent, większą głębokość. I do tego ustawiamy gain i ustawiamy threshold. Także jak widzicie, te 3 rzeczy są między sobą związane. Czyli mówiąc krótko, threshold to jest jakby rodzaj wyciszacza, który powoduje obróbkę sygnału i cichszą pracę urządzenia. Także jakby w pewnym sensie zmniejsza jego czułość na mniejsze, ciche sygnały, ale i też spowalnia. Gain to jest filtr gruntowy, który dla wartości 0 jest najszybszy, można szybko przemiatać w dużym śmietniku. Dla wartości 2 na czystym polu z głębokości wyciągamy rzeczy, a do tego macie jeszcze taki booster, nakładkę dodatkową, jakim jest właśnie ten Powerbox. I trzeba te wszystkie 3 rzeczy na spokojnie ze sobą pogodzić. Czyli przykładowo, jeśli mamy bardzo zaśmiecone pole, to ustawiamy gain na 0, Powerbox na low i tak naprawdę threshold na 25, ewentualnie troszkę niżej z nim schodzimy. Ale jeśli mamy czyste pole, to ustawiamy threshold na 25, gain na 2 i Powerbox na high i idziemy bardzo powoli, tak jak będzie to pokazane na filmie, w żółwim tempie, ale jesteśmy w stanie wyciągnąć rzeczy, które są zdecydowanie głębiej i mają słabsze sygnały. Dodatkowo schodzimy z czułością na 8 kHz, chociaż producent sugeruje, żeby chodzić na 18, że urządzenie podobno przy 18 jest jeszcze szybsze. Tak to wygląda w skrócie. Wszystkie rzeczy są na ekranie. Urządzenie jest naprawdę proste. Poza tymi 3 rzeczami, które są pod tym przyciskiem Power, w zasadzie wszystko jest do ogarnięcia i do zrozumienia. Tonalnie urządzenie, jak pokażę Wam w następnym filmie, jest w miarę znośne, da się z nim pracować. Subskrybujcie ten film, żeby nie przegapić następnego i do usłyszenia w następnym odcinku.